Dzień dobry. Dziś zajmiemy się paraleverem. Skontrolujemy przeguby kardana na wale napędowym i nasmarujemy jego wielowypusty. Wymienimy łożyska i ustalimy ich prawidłowy luz. Abyście nie musieli tego robić w taki sposób, pokażemy, jak prawidłowo to wykonać. Zapraszam na warsztat. Newralgicznym punktem tego motocykla jest łożyskowanie paralevera. Dwa małe łożyska w przekładni głównej potrafią narobić wiele kłopotów. Jeśli wyczuwasz luz w tym miejscu, to najwyższa pora się tym zająć. W przedniej części wahacza znajdują się bardzo podobne stożkowe łożyska. W taki sposób można spróbować zbadać luz. Aby zrobić to prawidłowo, należy odkręcić amortyzator od wahacza. Wszystkie te łożyska są stożkowe, dają możliwość kasowania luzu, ale nie zawsze to wystarczy. Pokażemy dlaczego. Po odkręceniu łącznika reakcyjnego luz jest łatwiejszy do zbadania. Wszystkie 4 łożyska paralevera są skręcone śrubami ustalającymi na klej do gwintów. Do demontażu konieczne jest podgrzanie tych elementów do 120 stopni Celsjusza. Im lepiej podgrzejemy, tym mniej siły będziemy musieli użyć. Jeśli obracając bieżnią łożyska nie wyczujemy zacięć, praca będzie płynna, wtedy możemy zdecydować się na samo kasowanie luzu, o którym opowiemy w dalszej części filmu. My demontujemy całość. Wszystkie śruby wymagają tego samego zabiegu. Grzejemy nie przekraczając 120 stopni Celsjusza. Demontujemy cały wahacz, aby dokładnie ocenić stan łożysk, wału napędowego i nasmarować jego wielowypusty. To jest normalna czynność serwisowa. Kto o tym pamięta? My zdejmujemy cały zespół podnóżka, ale nie jest to konieczne. Bez tego zabiegu też mamy dostęp. Jeśli zdecydujemy się tylko na kasowanie luzu łożysk, to jest to właśnie to miejsce. Nie szarpiemy wałem, blokuje go pierścień rozprężny. Serwis przewiduje taki sposób. Zdejmujemy przegub kardana i zaraz zajmiemy się łożyskami. Właśnie w taki sposób można było ocenić wstępnie stan łożyska, kiedy przekładnia główna była na motocyklu. Teraz mamy dostęp do obydwu.
Łagodnym ruchem wyjmujemy bieżnię wewnętrzną, aby w możliwie pełny sposób ocenić jego stan. Łożysko stożkowe zbudowane jest z 2 bieżni. Pomiędzy nimi pracują wałeczki w koszyku. Tutaj mamy przykład zużytego łożyska z motocykla o przebiegu 80 000 km. Widać miejsca, gdzie łożysko zaczęło się łuszczyć. Zarysowały się również ślady samych wałeczków w zewnętrznej bieżni. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, również śruby ustalające łożyska mogą nosić ślady zatarć. Stojące łożysko wymusza pracę bieżni po samej śrubie. Jeśli zatarcia są głębokie, to aby prawidłowo ustalić oś pracy łożyska, konieczna jest wymiana śruby. Wracamy do badania naszego łożyska. Dokładnie myjemy. Oglądamy bieżnie, muszą być gładkie, bez śladów zużycia. Możemy teraz zbadać zachowanie na sucho. Jeśli nie wyczuwamy chropowatości i zacięć, możemy uznać, że są sprawne. Nasmarowane łożysko powinno pracować jeszcze płynniej. Czynności powtarzamy z obydwu stron przekładni. Znów będziemy potrzebowali opalarki. Teraz zajmiemy się wymianą przednich łożysk wahacza. W razie konieczności, wykonując te same czynności, możemy zdemontować łożyska z przekładni. Zrobimy to przy użyciu prostych elementów, starej szpilki i używanych łożysk. Po podgrzaniu obudowy do około 100 stopni łożysko dosłownie wyciągniemy, korzystając z siły bezwładności. Montując nowe łożyskowanie, odwracamy wszystkie czynności. Podgrzanie jest konieczne, aby łagodnie wsunąć łożysko, nie uszkadzając gniazda. Przed przystąpieniem do montażu zbadamy jeszcze wał napędowy. Aby wyczuć najmniejsze luzy i zacięcia w przegubach kardana, wał najlepiej jest umocować w imadle. To samo robimy z drugą stroną, nie zapominając o nasmarowaniu wielu wypustów. Jeśli wszystko jest sprawne, montujemy przegub do przekładni. Warto zwrócić uwagę, że przegub do wału wsuniemy później tylko w jednej pozycji, takiej, która zagwarantuje prawidłowe ustawienie przegubów względem siebie. Spokojnie, tutaj nie da się zrobić błędu. Montujemy osłonę gumową. Zadaniem tego pierścienia jest utrzymanie osłony w wahaczu. Można próbować włożyć osłonę razem z pierścieniem, albo zamontować go po włożeniu gumy do obudowy. Miejsce osadzenia gumy smarujemy odpowiednim smarem do uszczelnień, który usprawni nam również łatwość montażu.
To jest dobry moment na kontrolę uszczelniacza i na jego ewentualną wymianę. Tą stronę gniazda osłony również uszczelniamy smarem. Dzięki temu bardzo łatwo wsuniemy osłonę na miejsce. Śrubę ustalającą smarujemy delikatnie klejem do gwintów. Przed ostatecznym dokręceniem dobrze jest najpierw delikatnie chwycić drugą stronę. Znów klej. Dokręcamy najpierw dość mocno, kasując wszystkie luzy, jeszcze bez użycia klucza dynamometrycznego, z wyczuciem, aby nie uszkodzić łożyska. Cofamy klucz i luzujemy delikatnie śrubę. Teraz ostatecznie przykręcamy śrubę siłą 7 Nm. Ponieważ nie używamy klucza z możliwością zablokowania śruby, to aby uniknąć jej mimowolnego obrócenia podczas kontrowania, czekamy aż klej wyschnie, blokując ją w ustalonej pozycji. Dzięki temu będziemy mogli ją bezpiecznie zakontrować nakrętką, bez obawy o zmianę ustalonego luzu łożyska. Amortyzator przykręcamy z użyciem tym razem średnio demontowalnego kleju Loctite 243, dbając jak zawsze o to, aby nakładać go na czysty gwint. Teraz zadanie zręcznościowe. Musimy połączyć przekładnię z wałem. Wielowypust, tak jak widzieliście wcześniej, wsunie się tylko w jednej pozycji. Teraz powtarzamy czynności, które wykonaliśmy montując łożyska z przodu paralewera. Jeśli wykonamy je starannie, w nagrodę będziemy mieli prawidłowo ustalony luz na łożyskach. Dokręcamy dość mocno, tak aby wycisnąć nadmiar smaru i ułożyć wszystko na swoim miejscu. Cofamy, luzując śrubę. Klucz z ustawionym momentem ustali nam prawidłowy luz na łożyskach. Teraz robimy znaczek i czekamy, aż klej stężeje.
Pamiętajcie, że klej może być na zewnątrz płynny bardzo długo. Wiąże w kontakcie z metalem dopiero po odcięciu tlenu, czyli na skręconym gwincie. Jeśli wszystko jest na miejscu, montujemy wspornik reakcyjny. Śrubę chwytamy tylko nakrętką. Dokręcenie z ustaloną przez serwisówkę siłą odkładamy na później. Jeszcze kilka detali musi znaleźć swoje miejsce. Zaraz będzie można jechać, ale najpierw obciążamy motocykl wagą 80 kg. Dopiero w takim położeniu zawieszenia możemy prawidłowo przykręcić wspornik reakcyjny. Jak się podobało i chcecie więcej, to wiecie co robić. markii aan soo barbaar